Cześć wszystkim. W tym odcinku pokażę Wam, jak przygotowuję pokrycie. Będziemy pokrywać te dwie blaszki jako podstawki pod te kokile do opróżniania tygla. To jest żeliwo, to jest stal. Dwie, bo będę robił dwa pokrycia, te, które ja stosuję. Pierwsze na bazie talku technicznego, drugie na bazie grafitu. Jako materiał wiążący będzie szkło wodne. Jedno pokrycie będzie nakładane pędzlem, a drugie metodą rozpylaną. I teraz tak, po co w ogóle stosować pokrycia? Widzieliście pewnie film o zjadaniu łyżki do nalewania. Link tu Wam wrzucę gdzieś tu. To jest jeden z powodów. Drugi powód jest taki, że jeżeli odlewamy coś kokilowo, pokrycie bardzo dużo nam zmienia. Po pierwsze, taki odlew wyciąga się z kokili dużo łatwiej, a po drugie, polepszamy bądź pogorszamy odprowadzanie ciepła. Przez to, regulując grubością takiego pokrycia, możemy regulować szybkość chłodzenia. Tak na przykład układy wlewowe pokrywa się grubiej, ścianki kokili pokrywa się cieniej. Dodatkowo mamy możliwość regulacji chropowatości powierzchni. To pokrycie możemy łatwo zedrzeć, wygładzić. Najpierw zaczniemy od pokrycia stalku technicznego. Bierzemy kubeczek, nalewamy wody. Po nalaniu wody szkło wodne. Ile? Standardowo na oko. Nie za dużo. Myślę, że około 30 ml starczy. Pędzelek. Mieszamy. Dobra. I wsypujemy talku. Też nie za dużo. Dużo lepiej, żeby to pokrycie było rzadsze. A potem Wam pokażę, jak je w sumie nakładamy. To ma być konsystencja takiego białego mleka. To nie ma być gęste, to ma być niemalże woda. Właśnie oto coś takiego. Dobra. Bardzo podobnie przygotowujemy pokrycie grafitowe. Ono wygląda tak. No i to samo. Do zbiorniczka będziemy wlewać wodę. Mniej więcej do połowy. Trochę szkła wodnego. I co najważniejsze, nasz grafit płatkowy. Próbowałem robić na technicznym. Niestety nie wychodzi. Tego grafitu też niedużo. Lepiej zrobić kilka warstw, niż miałoby się Wam to kawalić, grudkować bądź zapychać dyszę. No i dobra. To zakręcamy. Mieszamy. Mieszamy i gotowe. Tu mam przygotowaną taką grzałkę na uchwycie.
To jest zwykła grzałka, chyba 1,5 kW do grzania wody w pralce. Dorobiłem sobie przedłużkę, plastikowy uchwyt z wałka. Doprowadziłem przewody. Na tym wkładamy nasze płytki. Teraz tak. Tą blachę stalową powinniśmy na początku oczyścić z tej rdzy i tej zędry. Trochę mi się nie chce, a powinienem to zrobić. Znaczy, wy powinniście to zrobić, jeżeli byłaby to na przykład stalowa kila, taką jak mam tutaj. Nakładanie pokrycia na czystą powierzchnię dużo bardziej wydłuża i czas użytkowania, ciężej się po prostu ściera z tego metalu. No i dobra, jak kokila jest gorąca, albo to co chcę pokryć nie może być za gorące, tak mniej więcej 120-150 stopni. Zaczynamy od tego, bierzemy na pędzel i delikatnie nanosimy tego typu warstwy. Już widzicie, jak robią się takie krople z wody. To już temperatura jest za wysoka. Trzeba by ją obniżyć trochę, czyli wyłączyć grzanie, a w tym czasie pokrywamy dalej. Ważne, żeby mieszać to nasze pokrycie, żeby nie jechać samą wodą, tylko jednak żeby tego talku trochę zostawało. No i tak po kawałeczku nanosimy pokrycie. To jak widzicie, tam gdzie się już przyczepiło, to przyczepia się dużo łatwiej. W samej stali ciągle tak ciężko. Dalej ona jest trochę za ciepła. Widzimy, że ta grzałka tak da palnik. Nie za dużo, żeby to Wam się ładnie odparowywało. Jeżeli temperatura będzie za niska, to nakładając kolejne warstwy będzie ścierać poprzednie, także zauważycie to. Tutaj już jest bardzo dobra ta temperatura. Nawet trochę już za niska. O, to już jest za niska, widzicie, jak za mocno trę, talk się ściera.
Już jest dobra. W miarę szybkie odparowanie. No i dobra. Zobaczcie sobie. Ładna powierzchnia. Teraz mam pewność, że ciekłe aluminium nam nie zacznie tego wyżerać. No oczywiście, gdybyśmy chcieli tu zanurzać, no to wszystkie strony trzeba by pokryć. A tymczasem pokrycie grafitowe. To zdjąłem, żeby mi nie napryskało na grzanie. Bierzemy i delikatnie pokrywamy powierzchnię. To jeszcze jest trochę za ciepła. No i tak to wygląda. O, robi się taka powierzchnia. I teraz to bardzo łatwo papierkiem ściernym możemy doprowadzić do prawie że idealnej gładkości. Ten grafit bardzo dobrze się ściera. Jeszcze zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj przetrzemy zwykłą wełną ścierną, taką delikatną. Ten grafit bardzo ładnie nam się ściera, a powierzchnia jest już dużo gładsza. Teraz tak, powierzchnie pokrycia grafitowe stosuje się tam, gdzie odlew pracuje, przynajmniej ja stosuję, tam gdzie wychodzi, wchodzi, jest tarczy, a pokrycie stalku stosuję właśnie na narzędzia, na łyżki, na rozgarniacze, na właśnie kokilę, tu mam taką małą kokilkę. Ona jest pokryta właśnie talkiem ze szkłem wodnym. Tutaj to zielone, bo wlewałem tutaj mosiąc. I cynk ma taki kolor brzydki. No i to tyle. Krótki materiał, ale bogaty w wiedzę. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, obserwujcie i tak dalej. Dzięki bardzo.